Hi, this is Bartek, Bee Brotherhood. I'm here in the forest. It's 12th May 2019. I'm here near the box for the bees. Last Thursday, on the 9th of May, with a couple of my friends, with Łukasz, Marcin and Mariusz, we've been hanging boxes on the trees. As you see, there is a box. This is my little personal project, which I do with help of my friends, and thanks to the local forester, Mr. Krzysztof. On last Thursday, we were hanging 5 of these boxes. Here is one. 300 meters from here is another, and we've hanged altogether 5 boxes. Every year I try to hang on the trees 5 of these boxes. This is the only one that I managed to hang with the bees. I take them from my apiary. I do the boxes on my own, from the wood I buy, and we hang them, as I said, with my friends from Bee Brotherhood. For now I have 19 of such boxes, because I'm hanging 5 boxes every year since 2016. This was the first year we've been hanging them. In 2016 they were empty. They were hanged empty. In 2017 I hanged 2 boxes with bees. In 2018 they were also hanged empty, and in this year, this one, I've managed to take artificial swarm of one of my hive and put there. I hope they will find a good home here. In my opinion, such rewilding projects as this one are very important for adaptation of local bees, for the health of bees in the locality, because it's very important that bees have their own ways to cope with their problems, and they have to work them out, sort them out by themselves. Beekeepers usually just do what they seem to be right to get honey from the bees, and it's often well, against bees' health, because they are not adapted. Then they are just honey producers, not feral wild population. So I call this project Artificial Tree Hollow, because as you see, it's surely not the real tree hollow. It's not a log hive. It's just a box made of wood. I hang these boxes for the bees. I hope that such a project will somehow counteract the effects, the negative effects that beekeepers have on the adaptation of bee population, on their traits that they use, to cope with diseases. I've taken artificial swarm out of a colony not specific colony, but from bees that live without any treatments since the autumn of 2014. In 2017 I was given a colony from a friend, Łukasz. He's the one that is doing all the work on the trees when we're hanging these boxes. I was given this colony, and this queen that is in this artificial swarm
is the 2017 daughter from this colony I was given. So the original queen unfortunately is dead, but her daughter survived, and I've decided that she will have her retirement and she will spend the rest of her life in such a box. Or maybe she will swarm next year, and then she will be hopefully in another of such a box, in another such a box that I've hanged. And if not, I hope that if some beekeeper catches that swarm, then he will not kill that queen and shift it. I hope he will allow this queen to live her life well, in the most natural way. Okay, I was a little afraid that these bees will not want to live there and they will escape from this box, but I see they stayed, and some bees are foraging as you see. Hopefully they will have happy life and they will thrive here. Sztuczna Barć 2019. Pogoda się niestety nie udała, od rana pada. Rano walczyliśmy z przekładaniem pszczół w takiej pogodzie. No cóż, pszczoły jadą daleko, także musiały być przełożone. No i jesteśmy tu pod drzewem. Będziemy wieszać skrzynkę. Tu jest skrzynka zabezpieczona, pszczółki w środku. Nie wiem, czy widać, chyba nie. Chodzą sobie. Osierociłem wczoraj jeden pakiet ze starą matką. Będzie skrzynka wieszana z pszczołami. A tu chłopaki spinają się na dęba. Uchwycę was od tyłu. No i Łukasz będzie się zabezpieczał i zaraz wciągamy skrzynkę. A, że tutaj, no faktycznie. To skrzynka. To znaczy ja... O, czekaj, bo trzeba Marcinowi pomóc. Bo to zawsze jest tak, że mnóstwo jest. Uwaga, uwaga, bo tam mamy pszczółki. Trzymajcie, Łukasz, musisz jakoś tak, wiesz, pomóc jej. ja na razie muszę się zatknąć, wiesz? I jak będziesz taśmy brał, to uważaj, żeby nie oderwać Pociągnij siateczki. Kurde, teraz się zapieramy. A, bo teraz jest tak. rękę. Dobra, jeszcze wyżej. No, tylko może być kłopot. Dobra. Jest, gra. Trzeba by ją chyba jeszcze podnieść, żeby dołem odsunąć. Tu odeszło, nie? Co tu jest na tej taśmie? Co tu jest na... Tu są taśma, jedna, żeby ją złapać prowizorycznie, a druga, żeby zmierzyć, wiesz, na długość tego, linki. O, i ostatnia faza, przykręcanie. A Łukasz, a ty patyczki dałeś? No teraz nie mogę dać. Bo bym nie skręcił, jakbym dał patyk. Najpierw sobie muszę, żeby mi nie wyrwało z tego śruby rzymskiej. Teraz mogę kombinować z patykami. Może nie pierwszy nagramy. Jakiś partacz to klej. To pewnie ja. Tak się pchały na świat. Do zamka nie wyszło. Nie wychodzą? No widzisz?
O, jedna wychodzi. No bo tam są 3 i matka. Każda ma swoją dziurę. Posypały się w międzyczasie. Nie, bo to jest ten eksperyment taki, wiesz, jak najmniejsza rodzina jest w stanie... Jest matka przy samej trójce. Tak, żeby była cała rodzina. 2+1. Tak, dokładnie. Gdybyś dał 2+2, to chociażbyś się na 500 plus załapał, a tak? To 2+1 nie dają. No i nie złapiemy żadnej wychodzącej. Jaki czas mam? No nie tak. No nie, nie wychodzą. One się podwiesiły pewnie u góry i... Albo jest tak mało, kurde, nie wiem, może uciekły w międzyczasie. Uwaga na głowy. Na oczy, na zęby. Dobra, pierwsza skrzynka wisi. O! Dobra, i w poszukiwaniu drzewa chodzi o to, żeby była jedna gałąź, na której można położyć skrzynkę, druga gałąź, na której można podwiesić uprząż, żeby się zabezpieczyć. O, w razie czego... No nie, bo tam są zbutwiałe gałęzie na tym dębie. Tutaj nie widzę takiego drzewa dobrego. Ale może tam będą. No, dziś nam się pogoda nie udała. Cały czas kropi. Także niestety ta praca nie jest taka przyjemna, jak była w zeszłym roku. Ok, to w drugą stronę szukamy. Tam chłopaki są. Powieszona pierwsza skrzynka. Pierwsza i jedyna z pszczołami w tym roku. Natomiast pozostałe będą puste. Teraz ma być kilka dni ochłodzenia. I myślę, że po tym ochłodzeniu i deszczach mogą zacząć chodzić rójki, więc byłoby super, jakby praktycznie powiesić takie skrzynki, jakby się złapała choć jedna czy dwie rójki do tych skrzynek. Jakaś szansa zawsze jest. Nagrywam, co tam masz. Dobra, trzecia skrzyneczka wisi i szukamy czwartego miejsca. Jak najwyżej, jak najniebezpieczniej. Tak jest, bo ty wchodzisz, nie? Trzeba się tu zabić. Ja ją będę kontrolował. No, tu będzie dobrze. Trzymasz ją. No i czwarta skrzyneczka. Serwis, Ja dokumentuję, tak, ja tutaj... serwis oddolny. Jakbyś się wprawił, Od linijki. ekipa 4-osobowa, jest wyznaczone miejsca, 10 dziennie mógłbyś... Materac. Bez mała mi się wydaje. Nie? No jakby wiesz, były drzewa wybrane i tak na zasadzie, wiesz, ty. Pszczoły nie latają na razie. Często w tym lesie. Właśnie źle jest utrzymany, bo jest wszędzie drzewa są. Myślę, że tak. Tam połamało nieźle, nie? To chyba w te wichury. Pytałem tego leśniczego, czy wiesz, czy połamało dużo, to mówi, że tak. Ale tak z korzeniami wyrywa. Nie wiem, czy muszę Wiesz co, tu są piachy takie, to podejrzewam, że to wiesz. szybko. No. No, tu mamy skrzynkę 3. A nie wiem, w które strony to idzie. Ale tu będą, Powiem ci, że, tu będą mieć fajne miejsce. powiem ci, że dobrze tak właśnie gniazdami dwie obok siebie, bo nie trzeba się nalatać, nie? No. Wiesz, że tu masz dwie i jak po dwie to jest dobrze. Ładnie.
Skrzynka numer 5. O! Leci. Tu jest taki teren dość trudny. I jak widać nie pomagam kolegom. Chodź do góry. Rozumiem, że będzie leżak tym razem. Popuść. Coś takiego. To jest problem. Tylko będziesz miał trudno objąć, nie? Bo to drzewo jest takie. To jest ciężko będzie odjąć. No, to piękny bóg. Miejsce, gdzie kilka takich boków jest. No, to jest strasznie gruby. Tam są już za lasem, nie będzie tego widać, prześwietla się na filmie, ale tam są pola uprawne. Jak się las kończy, ten las jest dość ubogi, jak widać. Podszedł ubogi. No, 5. skrzynka wisi. Duża skarpa. Dobra, i koniec roboty. Here is a box in which bees live for full 2 years. I have put artificial swarm 2 years ago into this box. We don't see them flying now. I hope we will, 1 or 2 bees, because it's close to the evening and today it was very cloudy, rainy. It's about 12 degrees Celsius, I think, not more. Oh, yeah, there was 1 bee there. I will make close up. Yeah, there is a bee walking there. This colony is not very strong one, but it is alive for 2 full years, as I said. So I'm very glad, because they have no help whatsoever from me or from any other person. In the first year it was very poor year, very poor blooming, and I thought the bees that were just put there in the box will die out of hunger, but they survived. I don't know how, because all of my bees in my beard were very, very hungry, and those bees survived. I hope that this feral population in the long term will help to balance the health of bees in my apiary as well, because there will be drones, there will be swarms. As I said, it's quite a little help, because as I said, I've hanged 19 of these boxes, but only 2 are with bees, and they are with bees that I put there. So it's, you know, very long-term action. If there are 40, 50 of those boxes, and at least 20, 30 of them are with swarms that naturally come there and survive, then probably there will be this help I'm talking about to my own selection of the bees. So probably I do it more for the bees and for fun. I must say that this is quite a good activity to meet up with beekeepers, to meet up with friends, to just have this one day in the forest and do something that we don't do for the rest of the year. So it's a quite interesting day and quite fun, I must say. I will go now to other box, which is very, very near from this one, and I will show it how it looks like now. And I will show it. It was, let's call it, attacked by some kind of bird, I would say woodpecker, and this box was taken over by the birds. I'm okay with it.
I will not interrupt their nesting activities. Maybe if I have time in the winter or in the late autumn, I will come with a board with little hole and I will put a new board there to prepare it for the bees better. But for now, I just leave it like this. Last year in 2018, this box was with bees because a swarm of bees came here, but it didn't survive up to winter. In the early autumn, in the other box the bees were flying, and in this one there was no foraging activity, so I assumed they were dead. And if they were not dead then I'm sure that there are no bees there now. Even in the spring, in this box there were 3 drilled holes, as you could see in the other box, and now you just see how it looks like. Okay, so my boxes also help other animals, probably woodpeckers. Ja przyjechałem jeszcze pod tą skrzynkę, pod którą, w której była umieszczona sztuczna rójka w 2017 roku. No i powiem tak, lotów praktycznie nie ma, natomiast przed chwilą widziałem, mam nadzieję, że się uda nagrać, pszczoła wyszła ze skrzynki i weszła z powrotem. O, chyba wyleciało coś. Także tu jest jakieś pewnie pół uliczki pszczół, natomiast te pszczoły żyją i mamy ciągłość zasiedlenia tej skrzynki od 2017 roku, mamy maj 2019, czyli trzeci sezon. Co się tam dzieje? Jeżeli tam jest taka jedna pszczoła, powiedzmy na 2 minutki, ciężko mi jest powiedzieć. Może to są jakieś pszczoły rabujące, a może to były zwiadowczynie jakieś rójki. Ciężko mi jest powiedzieć, no mam nadzieję, że złapię jakąś tam pszczołę jeszcze, ale akurat jak nagrywam nie widzę. O, właśnie wyszła pszczoła, tak jest. Także albo to są, ponieważ te loty są, no ciężko to nazwać nawet lotami, no ta aktywność tutaj na wylotku jest tak mizerna, to mamy możliwość, no albo tam żyje pół szklanki pszczół, albo to są jakieś pszczoły rabujące, no albo po prostu zjadowczynie jakieś rójki. Mamy dzisiaj 12 maja, było jakieś tam ochłodzenie, no jest pewne prawdopodobieństwo, że faktycznie jakaś rójka szuka domu. No i jeżeli tak, to mam nadzieję, że wybierze to miejsce. Spróbuję jeszcze doczekać do jakiejś jednej pszczoły, ale czy mi się uda? Nie wiem. O właśnie, weszła. No strasznie jestem ciekawy. Jeżeli się okaże, że powiedzmy, nie wiem, za 2-3 tygodnie będą intensywne loty, to oznacza, że jakaś rójka tutaj szukała domu i się naleciała. Natomiast jeżeli to będą dalej takie mizerne loty, to znaczy, że rodzinka pomału się zbiera. No, nieważne, czy to będzie nowa rójka. Ja oczywiście trzymam kciuki za pszczoły, które osadziłem. Chciałbym, żeby one żyły jak najdłużej. O właśnie, wleciała i siedzi na wylotku. Tak jest. I druga wyleciała. Tak jest. Także jest to i widać, jest to pszczoła miodna, nie jakiś inny robaczek. Poleciała. No mam nadzieję, że ta rodzinka żyje, ma się dobrze. To znaczy, no dobrze to ona się nie ma, ale ma się na tyle dobrze, żeby przetrwać. To tyle, cześć.